Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wiem jak wyglądam, bo jestem w Wietnamie i słuchajcie, jestem chora, przeziębiona. I prawdopodobnie wynika to z tego, że tydzień temu miałam wyrywane ósemki. Wiem, że nie widać, ale po prostu nie byłam w ogóle spuchnięta. Byłam spuchnięta tylko jeden dzień. Znaczy, no, 20 minut, zaraz po zabiegu i od razu potem mi przeszło. Miałam 2 ósemki usuwane. To tak, żeby powiedzieć skąd to się wzięło. No i miałam antybiotyk przez 5 dni. 2 antybiotyki przez 5 dni. No i dzień po, w nocy, Darni włączył tak klimę, zimno, że obudziłam się i czułam się jakbym była zamarznięta. No i następnego dnia rano okazało się, że drapie mnie gardło. No i tak normalnie się czułam, tylko drapało mnie gardło i zasychało. No i następnego dnia mieliśmy już lot do Wietnamu. No i w samolocie wszyscy kichali. Było tak suche powietrze w tym samolocie. Wszyscy kichali. Wszyscy, jak to się mówi, kaszleli. A mi zasychało gardło, że musiałam cały czas popijać wodą. I miałam też te strepsilsy, nie? Żeby sobie tam coś, wiecie, w buzi mieć. No i jakoś dawałam radę. No i teraz przyjechaliśmy. No i słuchajcie, wieczorem się źle czułam, bo też spałam tylko 3 godziny dzień przed przylotem. Więc się źle czułam. I się położyłam spać. No i wszystko było git. Wiecie, wygrzałam się w ogóle. No i dzisiaj jest drugi dzień w Wietnamie. Wczoraj nic nie zobaczyłam. Dzisiaj, słuchajcie, spotkałam się z Karoliną, moją koleżanką, która mieszka w Wietnamie. Jest ona beatboxerką. Chihuahua, ona ma taki nick, może kojarzycie. No i Karolina zabrała mnie dzisiaj na zupę. Pho, taką prawdziwą wietnamską pho. Pierwszy raz w życiu taką zupę jadłam i po niej po prostu tak się pociłam, jak ją jadłam, tak się czułam wyśmienicie po niej, że no mówię, super to był pomysł, żeby właśnie, jak się czuję przeziębiona, no to żeby tą zupkę sobie zjeść. No i czułam się potem super, spędziliśmy z Karoliną 6 godzin, siedziałyśmy sobie u mnie w apartamencie, bo też ogólnie zmienialiśmy apartament, pokażę wam jak wyglądał ten poprzedni apartament i teraz... I teraz jak nowy. Dobra, nowy apartament wygląda tak. Dopłata za 2 nocki dodatkowe. Znaczy dopłata, bo to jest jakby ta sama firma, co ma te apartamenty. Teraz mamy salon z salonem. Jezus. Salon z sypialnią i kuchnię, bla bla, zaraz wam pokażę. No i dopłata była tylko, słuchajcie, 90 zł, czyli a i tak tam za te 3 nocki płacimy, no wtedy nam wyjdzie 600 zł, czyli 200 zł za dobę, nie? Więc ogólnie super cena. Też jesteśmy w bardzo fajnej lokalizacji. No i dobra, pokazuję wam w ogóle, widzicie, ktoś jest kociarzem, bo tu strasznie dużo jest kocich tych. Moja uczta, moje chusteczki, przepraszam za ten widok. Trochę bałagan, no widzicie, tutaj tutaj macie kolejny bałagan. Jak widzicie, chipsy były dzisiaj też grane z Karoliną. No i tutaj taka kuchnia, taka mała, wiesz, spokojnie. Ja na przykład bardzo lubię apartamenty, bo często jest nie dość, że taniej, to jeszcze właśnie masz kuchnię, możesz sobie coś odgrzać, albo kupić na przykład jak ja dużo żarcia i potem sobie na przykład włożyć do lodówki i potem na przykład odgrzać. Jak wiesz, o nie? A właśnie, tak chodzę, bo jest mi ciepło i zimno jednocześnie. Myślałam, że nie będziemy widać. Dobra, tutaj mamy łazienkę. Ej, tam łazienka ma taka brudna. Boże, ja w ogóle jak nagrywam tamtego, wiecie, no z tamtego pomieszczenia, z tamtego apartamentu, to tak słaba, że nawet nie miałam siły gadać, więc tylko tak nagrałam wam widok. Kibelek, tam była rozwalona klapa, w ogóle, rozumiecie, ruszała się, siadasz i ona się rusza, a tu jest taka, wiecie, porcelanowa. Ciężka taka, widzisz, i sama opadająca deska, to już powiem wam, że luksus. No jest też lustro, ale no mówię, ja nie wyglądam, jestem taka trochę Tutaj, słuchajcie, szafy, wiesz, klima w obu pomieszczeniach, no naprawdę, tutaj oczywiście moja szafa, tutaj się rozgościłam. Tak wygląda łóżko. No i ogólnie wiecie, i teraz jest widok z 18 piętra, słuchajcie, no całkiem ładny ten widok. Jezu, ja mam lek wysokości, o matko, trochę się zatrzęsłam. Więc tak to wygląda, w ogóle też tutaj są jakieś baseny i tak dalej, no ja oczywiście nic nie widziałam. O, znowu koty, więc moje kociarze tutaj chyba byli. No, więc ogólnie spokojnie. Ogólnie miałyśmy na 20
iść z chłopakami, z całą ekipą tutaj stąd, bo Darni tutaj nagrywał reklamę, więc mieliśmy iść z nimi po nagraniach zjeść, nie? Na 20. No ale mi się przedłużyło, no więc ja sobie jeszcze troszeczkę zdrzemnęłam się. No i Karolina też się zdrzemnęła. I ona się obudziła. Boli ją głowa. Ja się obudziłam. Mam wrażenie, że miałam w ogóle gorączkę. A ja, wiecie, ja nigdy nie choruję. Ja w ogóle nigdy, ja antybiotyk ostatnio w życiu miałam, nie wiem, jak miałam 10 lat może. Więc ja w ogóle nie ogar totalny. No i teraz zostałam jednak w domu, nie poszłam tam, bo, no wiecie, to nie jest raczej jakieś wirusowe czy coś, bo po prostu przemarzłam. A dlaczego mówiłam o tych antybiotykach i tak dalej? Bo oczywiście ja nie ogar, nic nie wiem, bo ja nigdy nie choruję. Całe szczęście, odpukać, touch wood, jak w Singapurze się mówi, dotknij drewna. Tak, powinnam brać jakieś probiotyki, no nie? No ale wiecie, lekarz mi nie zapisał. Mówił tylko, jak mam to, że mam zawsze z jedzeniem te antybiotyki brać. No więc ja się tam będę, wiesz, wtryniać. No ale wygląda na to, że po prostu po tych antybiotykach obniżyła mi się odporność, co jest normalne. No i powinnam, wiecie, odpoczywać po tym. A ja oczywiście, wiecie, na pełnej parze, jak zawsze w życiu. Szybko żyję w ogóle, no ale akurat w trakcie brania antybiotyku odpoczywałam dosyć dużo w domu, znaczy wiecie, no po prostu pracowałam z domu, nie wychodziłam z domu, tak więc nawet nie miałabym od kogo, nie wiem, się zarazić jakimś przeziębieniem czy coś, więc obstawiam, że się przeziębiałam po prostu marznąc, nie wiem, dajcie znać co myślicie, bo może gadam farmazony, ale mówię, ja nigdy, ja tak rzadko, naprawdę, ja ostatnio kiedy byłam chora, to nie pamiętam, z 7 lat temu może, więc nawet takie durne przeziębienie, nie żebym jakoś cierpiała czy coś, jedyne co to po prostu nie chcę iść, jak jestem taka trochę przeziębiona, i dziś chciałam się męczyć, a w ogóle właśnie wydaje mi się, że obudziłam się z gorączką, bo tak mi było zimno i gorąco jednocześnie. To jest chyba gorączka, no ale nie mam tutaj termometru. Ale, moi drodzy, zamówiłam sobie probiotyki, bo podobno się bierze też po antybiotyku, no więc wzięłam jakieś probiotyki, zamówiłam sobie tutaj z Grabem, wiecie, dostawę miałam. No i sobie teraz wzięłam te bakterie. Kupiłam sobie taką herbatę, nazywa się Eugika. No i ta herbata jest tak ostra. Bo to jest na cold i flu herbal infusion. To nie jest lek, tylko to jest coś takie łagodzące, nie? Jakieś tam symptomy czy coś, nie? I powiem wam, że jest tak specyficzna. Ja w ogóle taką jestem już starszą panią, że kocham herbaty. Ja piję codziennie herbaty. I tutaj mówię, nie no, te 4 dni będę tylko w Wietnamie, to nie będę sobie kupowała herbaty, bo jak jedziemy do Korei, zawsze sobie kupuję herbatę i sobie normalnie w domu parzę. Tak jak wszyscy sobie biorą jakieś napoje, wiecie, zimne, to ja sobie herbatkę popijam, rozumiesz? No i wiecie, i tą herbatę sobie kupiłam, jest tak dziwna, ale dziwnie dobra. I obstawiam, że to jest ten, wiecie, ginger. O, jest, no widzę. Jak się mówi ginger po polsku? Ja zawsze sobie zapominam. Zawsze zapominam tego słowa ginger. A nie lubię w ogóle, zawsze w sushi jak dają, żeby to zjeść i to jest jakieś tam 14 ziół, nie? Jest tu rozpisane i w ogóle pokażę wam, jak wyglądało tłumaczenie probiotyku, nie? O jakimś nawiedzeniu, nie, po prostu hit. O, właśnie na probiotyk to mam tutaj. O, tak to wygląda. I w ogóle wiecie, ja całe życie jestem mega pobudzona, no nie? I ja ogólnie, wiecie, no wiadomo, też lubię leniuchować, ale na przykład jak jestem chora, tak jak teraz, to ja mam tyle energii, że po prostu w mojej głowie to się kotłuje, nie? Ja cały czas chcę coś robić. I ja już mówię tak, odpalę streama. Zamówiłam sobie pełno jedzenia. Mówię tak, odpalę streama. Ale wiecie, ja teraz sobie pogadam i za chwilę się zmęczę i będę musiała iść poleżeć na 5 minut i znowu wstanę. Nie wiem, dajcie mi znać, czy też tak macie, ale ja mam wrażenie, że po prostu... nie wiem, zdiagnozowałabym sobie ADHD naprawdę, ale powiecie, że tak się nie robi, żeby na mnie lekarza, ale po co mam iść diagnozować, jak mi to w ogóle nie przeszkadza w życiu. Więc... moi mili, pokażę wam teraz moje jedzonko. Trochę jestem opuchnięta teraz, bo miałam dżemeczkę i dlatego mam taki rozwiązany makijaż. Powiecie, że śpię w makijażu. Ale myślałam, że ta dżemka to będzie 20 minut, a spałam chyba z godzinę. I obudziłam się i poczułam się gorzej. Jak byłam z Karoliną, to czułam się wyśmienicie. Mówię, wyzdrowiałam. Ta zupa mnie wyleczyła. Bo ja jestem taka, że ja nie lubię myśleć o tym, że jestem przeziębiona, myśleć o tym, że jestem, nie wiem, że się źle czuję czy coś. Ja byłam z Karoliną, to sobie gadałyśmy, wiesz, ploteczki i w ogóle. Wszystko git. No to po co miałabym w ogóle się zastanawiać, o, może mnie coś jeszcze boli, może ten, a w ogóle już gardło mnie nie boli. Tylko mam teraz katar i właśnie taką ciężką głowę i mnie od czasu do czasu zimno ciepło. Więc no nie wiem, mam nadzieję, że mi to przejdzie, bo właściwie tak wczoraj się to rozkręciło, najbardziej po tym samolocie, bo jeszcze jak byłam w Singapurze, no to po prostu drapało mnie gardło. Ale no to nie jest pierwszy raz, że mnie drapało gardło od klimy, bo Darni zawsze śpi jak w lodówce,
a ja tego dnia akurat spałam w mega takiej, wiecie, krótkich spodenkach, jakimś topie, a czasami, a z reguły po prostu śpię cieplej ubrana, bo jak w nocy się przypadkiem odkryje, no to wiecie, jak jest. A w Singapurze jest tak gorąco, że się nie da bez klimy spać, więc wystarczy, że za zimno odkręcimy i po prostu rano się budzę zmarznięta. No, więc, no jest jak jest, ale ja zawsze mam pozytywną energię, więc co tam, pokażę Wam, właściwie nagrywam tego vloga, bo chcę Wam pokazać, co zamówiłam do jedzenia, bo ja kocham jeść, po prostu kocham jeść. No i pomyślcie, że zamówiłam pewnie wietnamskie. No nie, zamówiłam sobie na Grabie włoskie. Nie, no po prostu wczoraj jadłam, też zamówiłam sobie taką ucztę, pokażę Wam. O ile nagrałam filmik, bo nie pamiętam, bo się mówię, że czułam. Zamówiłam sobie koreańskie żarcie w Wietnamie i było cudne. Uważam, że to koreańskie, powiecie, że znowu w farmazonie, to koreańskie żarcie, ta zupa ramen była tak ostra, ale wiecie, na moje kubki smakowe była jeszcze w miarę, że po prostu nie czułam, że to gardło mnie drapie i od tamtego czasu mnie już nie drapie. Ale no, nie żebym teraz Wam zachęcała, żebyście, wiecie, na przykład jak macie przeziębienie, to zamiast iść do lekarza, to jecie ramion i gotowe. Albo, wiecie, nie róbcie takich rzeczy jak ja. No bo nie wypada, żebyście takie złe mieli nawyki jak ja. Ale no mówię, ja nigdy nie choruję, więc no mam nadzieję, że mi szybko przejdzie. I już pokażę Wam, znaczy wiecie, no widzicie, ja się czuję dobrze, ja po prostu wyglądam źle, ale dlatego, że mam rozłożony makijaż, ale już coraz często w tle chcę wejść. A, no i słuchajcie, zamówiłam wczoraj 5 dań koreańskich. Ramion, topoki, kurczaka jakiegoś takiego smażonego, smażony ryż z wołowiną i coś jeszcze. No i w ogóle soki i tak dalej i jakieś wody, bo wiecie, tutaj w tym apartamencie nie ma wody mineralnej, więc po prostu dostawę sobie, czajcie, że z restauracji woda, chyba 50 groszy. To jest tak tanio, więc właśnie ja wczoraj za to wszystko zapłaciłam $14 amerykańskich, czyli ile to jest? Nie wiem, 70 zł, coś takiego. Więc po prostu za tyle dań, to ja w Warszawie bym miała schabowego z ziemniakami i do tego surówkę i do tego sok i gotowe. Naprawdę, takie są ceny w Warszawie teraz. Dobra, ja Wam pokażę, co teraz zamówiłam, bo już gadam 9 minut bez przerwy. Chora jestem. No i zobaczcie, oto zupa pomidorowa, bo mówię, chciałam zdrowo, nie? Warzywa, ale zobaczcie, jak będziecie ze mnie dumni. Tutaj mamy, o nie, papryka. Papryki to nie lubię i to jest takie coś, że taką to masz, bułeczkę i sobie tutaj maczasz w humusie. Ja w ogóle uwielbiam humus i to jest właściwie najlepsza opcja dla mnie, żeby w ogóle jeść warzywa. Jeżeli nigdy tak nie jedziecie, to polecam, bo naprawdę nie myślisz o tym, że jesz warzywa, nie? No paprykę może sobie odpuszczę, bo ja nie lubię papryki, ale no. Tutaj jest bułeczka taka chrupka, ale ona jest trochę z serem, no ale uznałam, że no po prostu zaszaleję. Chlebek bananowy. Myślałam, że przyjdzie jeden kawałek, bo za taką cenę, bo to kosztowało 10 zł, a w Singapurze zwykle jest taki jeden grubszy kawałek i to przychodzi po prostu jeden za taką cenę, bo to 10 zł kosztowało. I do tego mam jeszcze sałatkę z awokado, z bekonem. Nie wiem, makaron, coś tam. A, i ta bułka to jest taki jakby chleb, taki malutki, mega chrupki, zresztą słyszycie. I to chyba się macza w tą zupę, nie pamiętam, gdzie to było. I do tego wyciskany się, że ja nie lubię warzywa, zobaczcie, jaka dzisiaj jestem zdrowa, aż sam przykład. No i wyciskany sok z marchewki. I słuchajcie, wiecie, ile za to wszystko zapłaciłam? 84 zł. Rozumiesz? Włoskie, bo to jakby włoska restauracja, no nie? Włoskie żarcie w Wietnamie. Gdzie wiecie, w Azji to jest tak, że jak masz żarcie z jakiejś innej kuchni, typu właśnie europejska kuchnia, no to tak jak w Polsce, wiesz, chińskie jedzenie jest droższe, czy tam w ogóle azjatyckie jest droższe w Polsce, no bo to wiecie, są, powiedzmy, to nie jest taka codzienność, tylko wiecie, w Polsce mamy swoje dania, więc nasze dania są tańsze. Tak tutaj myślałam, że ta włoska będzie droższa, nie? Ale okazuje się, że i tak jest tanio. A za te zupy dzisiaj, co zapłaciłyśmy, to zapłaciłam 23 zł. 23 zł za 2 zupy, za 2 herbaty. I jeszcze pełno warzyw. Więc naprawdę super ceny. Polecam wyjazd do Wietnamu. Ogólnie my do Wietnamu mieliśmy tylko godzinę 50 samolotem. Ale no mówię, było nieprzyjemnie, bo to gardło i mi się strasznie dłużyło. Ale z Singapuru mamy tylko godzinę 50, więc super. No i lot też kosztował chyba $120 singapurskich, czyli razy tam 3, no to wiecie, niecałe 400, więc super, a pierwszy raz jestem w ogóle w Wietnamie, a właśnie przyleciliśmy ze względu na tą Darniego reklamę. No i wiecie, ja w teorii nie musiałam przylecieć, no ale mówię, przylecę, spotkam się ze znajomymi, nagramy jutro content na moje shortsy. Pozdrawiam widzów, co oglądają moje shortsy.
Dobra, nie będę, bo mam gardło zawalone, ale właśnie do jutra muszę mieć to gardło zdrowe, bo muszę jutro mówić, wiecie o co chodzi. No, więc fajnie sobie pogadaliśmy, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Ja przystępuję do jedzonka i widzimy się w kolejnym odcinku, a przede wszystkim w shortsach, bo teraz rzucam je codziennie i mi się bardzo fajnie to kręci, więc przesyłam Wam buziaczki, pozytywną energię, nie chorujcie i jak bierzecie antybiotyk, to szczególnie wtedy jedzcie warzywka, owocki, żyjcie zdrowo i dużo wypoczywajcie. Nie tak jak ja, że łazicie cały czas po domu i szukacie zajęcia, tylko naprawdę leżcie sobie pod kołderką, oglądajcie sobie Netflixa, na pewno coś fajnego tam macie. Nie róbcie tak jak ja. Naprawdę nie róbcie tak jak ja, bo to widzicie jak się kończy, no. I mogłabym dzisiaj szaleć i nie mogę. A w ogóle jesteśmy w miejscowości, co się nazywa Saigon. I na koniec Wam powiem, że moja mama zawsze jak wchodziła do mnie do pokoju, to mówi tak: ale Ty masz tu Saigon. Więc w Saigonie jest niezły Saigon, muszę przyznać. Dużo się dzieje i można łatwo zostać przejechanym motorem, czy jak to się takim skuterkiem, bo one są wszędzie. Ale jest fajny klimat. Naprawdę, jak macie możliwość pojechać do Azji, to Wietnam jest na pewno super kierunkiem, mimo że mówię to ja, a zjadłam dzisiaj tylko zupę pho i byłam w okolicy tutaj naszego apartamentowca. No, więc dobra, kończę, bo jestem sama w domu i nie mam z kim gadać, dlatego tyle do Was gadam. Sorry. Pa! Buziaczki!